Osoba odpowiedzialna za reklamy filmu Mickey 17 powinna być już dawno zwolniona. Z jednego prostego powodu. Kiedy po obejrzeniu filmu postanowiłem przygotować się do recenzji, no to oczywiście wklepałem w wyszukiwarkę Mickey 17. No i nie dostałem jako pierwszej wyszukiwanej opcji właśnie filmu z Pattisonem, tylko pojawiła się myszka Mickey, właśnie między innymi ta, którą widzisz tutaj. No mówię, no dobrze, ale w końcu znalazłem, udało mi się znaleźć rzeczy, no i później przygotowując się sprawdzałem ciekawostki na IMDb, bo zawsze tak robię, no i stwierdziłem, mój angielski nie jest najgorszy, mówię tam po angielsku od 40 lat, pewnie się jakoś dogadam, dam radę zrozumieć, ale stwierdziłem, zobaczę jak to będzie przetłumaczone, ciekawostki będą przetłumaczone przez algorytm, no IMDb, tak? No i słuchaj, jest taka sytuacja, przeczytam najpierw po angielsku, potem ci powiem po polsku. While it's well known that Pattison plays multiple versions of Mickey due to the cloning process i tak dalej. Przetłumaczyłem, choć powszechnie wiadomo, że Pattison gra wiele wersji myszki Mickey ze względu na proces klonowania i tak dalej. Sytuacja wygląda tak, że ktoś nie zadał sobie trudu, bo stwierdzi, pewnie tak, ludzie będą wiedzieli, że to jest ten reżyser od Parasite i będzie wszystko w porządku, przecież on ma 3 Oscary i tak dalej. No nie bardzo. Rzeczywiście trzeba było wydać trochę pieniędzy na Oscary. Ja wiem, że budżet tego filmu to 118 milionów dolarów, więc bardzo dużo, jak na produkcję tego reżysera, no ale rzeczywiście można się było chyba lepiej postarać i rzeczywiście można było lepiej zrobić. Dlatego na przykład daję 3 miniaturki, akurat mam taką opcję na YouTubie, żeby 3 sprawdzić, więc daj mi znać, czy wyświetla ci się ta miniaturka z myszką Mickey, czy jednak ta z Pattisonem. Film mnie zaintrygował, ponieważ byłem zauroczony jak najbardziej Parasite, no i stwierdziłem, zobaczę, obejrzę, będę chciał zobaczyć, co to się dzieje. I jest to adaptacja książki Edwarda Ashtona Mickey 7 i rzeczywiście o książkach dzisiaj będzie bardzo, bardzo dużo, bo to akurat mi się kojarzy z inną książką, ale fabuły w ogóle nie znałem, no tam gdzie zwiastun był, że on że jest klonowany i to wszystko, nie będę więcej zdradzał, bo chyba nie ma rzeczywiście potrzeby, jedą lecą na inną planetę, no i stwierdziłem, zobaczę jak to się je i muszę przyznać, że oglądam ten film i się zastanawiałem, o co chodzi. Czemu mówiłem wcześniej, że będzie dzisiaj dużo o książkach, ponieważ no to jest na podstawie Mickey 7 Edwarda Ashtona, ale mi bardzo to, co się rzeczywiście działo, ten cały proces i wszystko, co tam naprawdę pojawiało się w fabule, skojarzyło się z książkami B.V. Larsona. To jest taki amerykański pisarz, którego to naprawdę akurat w tej konkretnej książce, właściwie serii książek, główny bohater to takie skrzyżowanie Casanowy ze Szwejkiem, wiesz. Każdą kobietę, naprawdę, z którą się pokłóci się, jest z nią w dobrej komitywie, jest jej przełożonym albo jej podwładnym, nie ma znaczenia, po prostu idzie z nią do łóżka, ale jest kompletnym debilem i nic mu się nie udaje, ale jakoś fartem gdzieś tam rzeczywiście coś można zrobić. I tamte książki są fajnie się je czyta, ale powiedzmy to jest na zasadzie takie głupia głupota, jakby powiedział Kabaret Neonówka, że rzeczywiście próbuje coś i się udaje i tak tutaj rzeczywiście na początku jest. Ten Mickey 17 Pattisona, no to rzeczywiście jest osoba, która intelektem nie grzeszy. Rzeczywiście akurat to już wiedziałem, mogłem sobie uzmysłowić, jak to rzeczywiście było przy okazji tych książek Larsona, to tutaj rzeczywiście jest bardzo podobnie. No może akurat Ashton ściągał od Larsona, może Larson, chyba bardziej Larson od Ashtona, ale rzeczywiście potraktować można tę produkcję jako zwykłe kino sci-fi, wiesz, bo tutaj nie ma nic wyszukanego. Ja oczywiście wiem, że reżyser Bong Joon-ho ma w zwyczaju właśnie dodawać wątek, a właściwie oplatać to wszystko takim wątkiem społecznym i tutaj rzeczywiście jest to bardzo, bardzo duże. Pomówię rzeczywiście troszeczkę więcej o Marku Ruffalo, bo rzeczywiście mi się bardzo podoba jego gra aktorska, jego przerysowanie, ale to oczywiście za chwilę. I fabularnie ten film to jest po prostu zwykła sobie produkcja jest, proszę bardzo, lecą ziemianie na inną planetę, tam spotykają kogoś, dzieje się i dziękuję bardzo. Ale tak naprawdę ten cały związek, tak, Mickeya 17 z kobietą, to wszystko, co się dzieje, oczywiście to przywództwo i tak dalej, no to pokazuje, że niekoniecznie to jest społeczeństwo, w którym chcielibyśmy żyć, ale mi się wydaje akurat, że to jest społeczeństwo, w którym żyjemy. Tak akurat rzeczywiście jest, bo Mark Ruffalo tutaj wciela się w rolę szefa, tak, polityka, który 2 razy przegrał wybory i jest totalnym, jest nieudacznikiem, dziękuję bardzo, koniec, kropka.
i jest on tak bardzo przerysowany, że to jest po prostu coś pięknego. Tutaj sobie odnotowałem, że Mark Ruffalo jest super obleśny i cudownie głupi, więc rzeczywiście to chyba jest jego kwintesencja i to nie pierwszy film, bo to już któraś produkcja, gdzie rzeczywiście potrafi tak bardzo przerysować, ale patrząc na niego widziałem odbicie tego prezydenta, z tą taką bardzo brzydką fryzurą, co po prostu z wszystkimi chce teraz wojować i tak się zastanawiałem, mówię, okej, jeżeli to jest powiedzmy kalka, no bo to wiadomo, że pewnie gdzieś tam przez takiego rodzaju okulary reżyser patrzy na świat, potem oczywiście to przekłada na film, no to rzeczywiście jest to zrobione bardzo interesująco. Sam się zastanawiałem, bo przecież pamiętam, że przy okazji, kiedy jego poprzedni film, czyli Parasite, otrzymywał Oscary, no to ten prezydent mówił, a co to w ogóle jest, że amerykańska Akademia Filmowa rozdaje Oscary nie amerykańskim filmom, chciałem powiedzieć polskim. Co to w ogóle jest? No rzeczywiście chyba zapamiętał sobie to reżyser i stwierdził, no to ja ci teraz rzeczywiście pokażę i ciebie sparoduję, przerysuję, bo rzeczywiście Mark Ruffalo jest naprawdę cudowny i on... Pewnie większość z osób kojarzy Marka Ruffalo jako o tak, tylko i wyłącznie Hulk, jak najbardziej. No nie, już nie tylko i wyłącznie Hulk, to rzeczywiście są również inne ciekawe role i to wygląda rzeczywiście bardzo dobrze. A jeżeli się zgadzasz ze mną i lubisz takie recenzje, to daj suba i włącz dzwonek z opcją wszystko. Pewnie, że tak, bo Ruffalo, no on ma drugoplanową rolę, tak, no wiadomo, że Pattison jest w tym filmie najważniejszy, ale według mnie on kradnie cały film. Bo no, oczywiście występuje Ruffalo, występuje Toni Collette w roli jego żony. W ogóle zastanawiające, bo myślałem, że będzie Tilda Swinton po raz wtóry w filmie Bong Joon-ho, a jednak się okazuje, że no jednak nie, jednak akurat tym razem troszeczkę to zostało zmienione i też rzeczywiście wpasuje się. Naprawdę, oni są dobrani jak w korcu maku. Widać rzeczywiście, że zarówno Ruffalo, jak i Collette chyba spędzali dużo czasu ze sobą. Stwierdzili, zobaczymy jak to będzie. Spróbujemy wykrzesać jakąś chemię między nami, a przy okazji dać coś ciekawego. Oprócz oczywiście naszej dwójki, no pojawia się, jest Pattison, który, jak to już widziałeś wcześniej, jak czytałem, pojawia się w roli wielu myszek Miki, niech tak rzeczywiście będzie. W ogóle doczytam tą ciekawostkę, że choć powszechnie wiadomo, że Pattison zagra wiele wersji Mikiego ze względu na proces klonowania, wielu nie zdaje sobie sprawy, że reżyser Bong Joon-ho nalegał na kręcenie pewnych kluczowych scen, nie informując Pattisona, którą wersję Mikiego gra, aż do momentu tuż przed rozpoczęciem zdjęć. Ta metoda miała na celu uchwycenie zagubienia i egzystencjalnego strachu klona zmagającego się z własną tożsamością, co doprowadziło do jednych z najbardziej niepokojących i surowych występów w filmie. No to akurat rzeczywiście jest kilka scen, które można powiedzieć, tak, zgadza się. I to nie jest żadna nowa technika, bo nawet jeżeli sobie chociażby przypomnimy, co John McTiernan zrobił z Alanem Rickmanem w pierwszej Szklanej Pułapce, kiedy miał Hans Gruber zostać zrzucony na 3, a akurat zrzucono go na 2. To no, rzeczywiście tak reżyserzy czasami robią, ale Pattison mi akurat nie musi nic udowadniać, bo ja już dawno mówiłem, że on jest dobrym reżyserem, wiele osób się ze mnie śmiało. A ja mówię, tylko obejrzyjcie jeden film, jego jeden film, czyli Latarnie, Lighthouse. Tam rzeczywiście po tym filmie stwierdzicie, że on jest świetny, no i oczywiście potem to potwierdził jeszcze w Batmanie. Ale tutaj no gra 17 ról, tak, no niektóre mamy przez 2 sekundy przysłowiowe, niektóre mamy przez 5 i rzeczywiście odnajduje się dosyć fajnie, dosyć ciekawe. Ten jego Mickey, no mówię, to nie jest za bardzo rozgarnięta bestia, no ale zdarza się po prostu, nic akurat na ten temat nie będziemy polimeryzować, bo rzeczywiście nie ma chyba za bardzo po co. I tak, jak najbardziej jest to dobrze zrobiony, nagrany aktorsko, zagrany aktorsko właściwie film. Bong Joon-ho, no zapominam to nazwisko wymawiać poprawnie, nie byłby sobą oczywiście, gdyby nie, powiedzmy, puścił oczko do nas jako do widzów ze względu na swoją poprzednią produkcję, czyli na Parasite, bo dom, w którym spokojnie czego nie znam, ale dom, w którym jedna z postaci jest uznawana za wielokrotność jego. No dobrze, nie będę tutaj zdradzał. W każdym razie dom, w którym tutaj się pojawia, no jest to dom, jeżeli nie jest dokładnie ten sam z filmu Parasite, no to rzeczywiście jest on bardzo podobny. No i akurat to
ma sens, biorąc pod uwagę, co się w tym domu dzieje i co się działo w Parasite, także rzeczywiście nie będę więcej zdradzał. Jedna z postaci tam rzeczywiście jest bardzo dla fabuły tego filmu oczywiście ważna. Zastanawiałem się, czy ten film przejdzie. Wiesz, bo ja mówię, to jest satyra, taka powiedzmy gorzka niestety satyra i coraz więcej się rzeczy dzieje na świecie i coraz gorzej to wygląda, ale zastanawiam się, czy on przejdzie i na razie nie jest źle, bo film miał swoją premierę amerykańską tydzień temu. Jak już mówiłem wcześniej, budżetu $118 milionów, zarobił około 50, więc już powiedzmy gdzieś tam się zwrócił. No niestety domyślam się, że wydatki na reklamę nie były bardzo duże, pewnie nie były w ogóle żadne, bo myszka Miki, algorytmy się gubią, no i rzeczywiście nie będzie to najgorzej. A oczywiście rozumiem, że jest ekranizacja książki pod tytułem Miki 7. W ogóle w książce oczywiście było tylko 7 Mikich. Tak, reżyser stwierdził, tak z przekąsem, że czemu zamiast 7 jest 17, bo miałem jeszcze 10 możliwości, ażeby właśnie Mikeja uśmiercić i o to mi rzeczywiście chodziło. No to jest takie powiedzmy puszczenie oczka, tak naprawdę pochodziło rzeczywiście o to, żeby pokazać wielorakość tego wszystkiego, co się dzieje, bo ten Miki na przestrzeni chyba 4,5 roku, tak, powiedzmy, ten film się akurat toczy, mimo że to troszeczkę skaczą, to tu, to tam. Rzeczywiście przechodzi bardzo wiele i jak już mówiłem wcześniej, mamy ich aż 17. Nie powiem nic więcej. W ogóle tytuł filmu pojawia się chyba po pół godziny, także dosyć zabawnie, ale rzeczywiście muszę powiedzieć, że więcej się spodziewałem, bo oczywiście tak ktoś powie zaraz, jak najbardziej wiadomo, Parasite, 3 Oscary i tak dalej, wszyscy wiedzą, ale gdyby ta produkcja była nakręcona przez Paula Verhoevena, wiesz, to jest od Robocopa, od Pamięci Absolutnej, czy chociażby przez Johna McTiernana, Rzeczona Szklana Pułapka, czy Predator, no to bym ten film obejrzał, powiedział, rzeczywiście fajny akcyjniak, dziękuję bardzo, fajnie. Ale tutaj, obejrzałem ten film i jest takie, on jest okej. To jest jedna z produkcji, którą rzeczywiście chciałem obejrzeć w tym roku. Ale nie ma czegoś takiego, że obejrzałem, mówię, muszę jeszcze raz obejrzeć, muszę rzeczywiście jeszcze raz obejrzeć, bo podoba mi się ciąg przyczynowo-skutkowy, bo podoba mi się relacja Mikeja z naszą, bo podoba mi się to, co się tam na tej planecie dzieje, bo podoba mi się to, tamto. No nie, rzeczywiście nie ma takich rzeczy, które by nagle sprawiły, że poproszę, pięknie, jest rzeczywiście mocno. No nie, ten film po prostu obejrzałem i to wszystko. I to mnie bardzo, in minus oczywiście zaskoczyło, bo wiele było rzeczywiście rozgłosu co do tego filmu, proszę bardzo, pierwszy film po wielu latach się pojawił i tak dalej, a to jest ten reżyser i tak dalej. No nie, to jest produkcja tego typu, że gdyby Steven Spielberg wziął i wyreżyserował Wykidają z Patrickiem Swayze. To jest takie powiedzmy coś takiego, jeżeli powiedzmy miałbym przymierzyć. Więc czy mogę polecić? Tak, jak najbardziej mogę polecić, ale nie jest to kino wybitne ze wszechmiar. Domyślam się, że na pewno nie będzie brane pod uwagę w przyszłym roku, jeżeli chodzi o Oscary w żadnym aspekcie, bo efekty specjalne do najlepszych nie należą. Jest kilka scen, które rzeczywiście rażą. Aktorsko, reżysersko tutaj też rzeczywiście nie jest, nie ma, wiesz, gór aktorskich, ale to powiedzmy obejrzałem i jest w porządku, poza Markiem Ruffalo oczywiście, jak najbardziej oblechem wstrętnym. Przypomniał mi się od razu Dennis Quaid, Randy Quaid, nie, Dennis Quaid, tak, rzeczywiście z Substancji, ten producent, też taki właśnie przerysowany oblech. To jeszcze dodatkowo te wielkie zęby, które ma Mark Ruffalo, jest po prostu rzeczywiście bardzo ciekawie. Jeżeli tak samo uważasz, to udostępnij tę recenzję na swoich mediach społecznościowych. Niech się niesie, pewnie, że tak, bo akurat osobiście wolę, żeby ludzie oglądali taką produkcję, niż nagle ktoś miałby powiedzieć, to jednak sobie obejrzeć Kapitana Amerykę nowego, bo to rzeczywiście też jest powiedzmy sci-fi, też jest komiksowo. Nie, rzeczywiście nie. Kapitan Ameryka to tam, wiesz, gdzieś tam na dole, a akurat ta produkcja jest, powiem w ten sposób. Miki 17 to jest poprawna produkcja. To wszystko. Nie oczarowuje, nie sprawia, że wyskoczysz z butów, obejrzysz, okej, dziękuję bardzo i za 2 tygodnie będziesz się zastanawiał, ale o czym ten film? Dobre pytanie, ale tutaj, na tej liście jest mnóstwo filmów i nie wszystkich będziesz się zastanawiać, ale o czym one są? Bo jest i Kapitan Ameryka, jest i Miki 17, albo chociażby Nosferatu.